Serdecznie Państwa witamy w gminie Kępice, pełnej przyrody, zabytków, darów natury i ciekawych historii. Zabierzemy Was w podróż po wielu miejscowościach, pokażemy ciekawe miejsca i godne uwagi zabytki. Zajrzymy także nad wodę i do lasu, a tych w gminie nie brakuje, bowiem lasy zajmują 61% powierzchni gminy. Naszą wycieczkę zaczynamy od serca gminy, czyli miasta Kępice, któremu początek w 1870 roku dał ówczesny premier Prus, Otto von Bismarck, budując w tym miejscu papiernię. Wybór na ten teren padł ze względu na dostęp do drewna, a także bystrego nurtu rzeki Wieprzy. Od tego czasu miejscowość przekształciła się w miasto i ciągle się rozwija. Kępice to jedno z 3 miast powiatu słupskiego, które zamieszkuje ponad 3000 osób. W ostatnich latach Kępice bardzo wyładniały i stały się bardziej przystępne dla turystów. By dotrzeć ze Słupska autem czy rowerem, do pokonania jest 30 km. Jednak można też dostać się tu koleją, ponieważ Kępice i kilka innych miejscowości tej gminy położone są na kolejowym szlaku Ustka-Szczecinek. Kępicką papiernię zaczęto budować w 1870 roku, a inwestorem był Otto von Bismarck. Zakład ciągle unowocześniano i powiększano. Przetrwał do 1945 roku, bowiem Armia Czerwona ogołociła papiernię z maszyn, a część budynków rozebrano. Papiernia związana była nie tylko z Bismarckiem, bowiem rodzina Berendt zakład ten wybudowała i prowadziła. Co ciekawe, rodzina Berendt w 1898 roku otworzyła w Erie, w amerykańskim stanie Pensylwania, papiernię Hammermill Paper Company, która przetrwała do 1986 roku. Firma jako pierwsza stworzyła papier kserograficzny oraz papier do drukarek laserowych. Hammermill był największą na świecie fabryką specjalizującą się w produkcji obligacji i papieru do pisania. W budynkach po kępickiej papierni w 1957 roku działalność rozpoczęła garbarnia, a zakład funkcjonuje do dzisiaj. Stopień wodny na rzece Wieprzy, gdzie dawniej za pomocą drewnianych kół wodnych napędzano papiernię, zamieniono w elektrownię wodną. Niespełna kilometr stąd, również nad rzeką Wieprzą, znajdują się szczątki dawnego grodziska i cmentarzyska kurhanowego, co świadczy o tym, że historia na terenie Kępic zaczęła się długo wcześniej, zanim powstała tu papiernia i pojawił się tu Bismarck. A skoro mowa o Bismarcku, to zajrzyjmy do pobliskiego Warcina, które jest znanym w okolicy miejscem turystycznym. Znajduje się tu nie tylko pałac z okazałym parkiem, ale także Czarcia Góra z założonym na niej cmentarzem rodziny Bismarcków. Premier Prus nabył majątek Warcino w czerwcu 1867 roku i szybko zaczął inwestować w przemysł drzewny. Mieszkał tu wiele lat z żoną i 3 dzieci. Uczynił to miejsce jedną z jego siedzib. Park kryje w sobie wiele tajemnic, pomników przyrody, ale również psi cmentarz, gdzie pochowane są ukochane psy Bismarcków. W parku również postawiono przeniesiony z pobliskiego Ciecholubia szachulcowy kościół wybudowany w 1799 roku. Jednak to, co przyciąga turystów, to pałac Bismarcka. Pierwsza rezydencja szlachecka stała tu już w XVII wieku, a jej fragmenty wciąż tkwią w zachodniej części pałacu. Poprzedni właściciele, rodzina von Blumenthal, mieszkali w okazałym pałacu i w otoczeniu pięknego parku. Bismarck w 1872 roku powiększył rezydencję o wschodnie skrzydło, a w 1901 roku dobudowano wieżę. Dzisiaj w pałacu mieści się technikum leśne, które funkcjonuje tu od 1946 roku. W budynku zachował się gabinet Otto von Bismarcka, premiera Prus i pierwszego kanclerza Rzeszy. Przetrwał nie tylko okazały kominek, ale również sufit i boazerię. Ciekawostką jest wielka popielniczka ze stopy słonia, jedna z nielicznych już pamiątek myśliwskich Bismarcka. W budynku zorganizowano niewielką izbę, w której przechowywane są pamiątki związane z Bismarckiem i pałacem. Po wyjściu z pałacu naszym oczom ukazuje się zabytkowa, ryglowa stajnia z wozownią, którą kilkanaście lat temu gruntownie odrestaurowano. Podczas tych prac znaleziono zeszyty z zapiskami Bismarcka, a więc kto wie, jakie tajemnice jeszcze kryje Warcino.
Za to park kryje w sobie ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych, gdzie przebywa wiele ciekawych, rzadkich i chronionych gatunków, które wymagają opieki lub rekonwalescencji. We wschodniej części parku, na wzniesieniu, znajdowała się kiedyś kaplica Bismarcków, po której do dzisiaj pozostała posadzka i szczątki murów. Znajdują się tu również płyty nagrobne syna Bismarcka, Wilhelma, jego żony Sybilii i ich syna Nikolausa, który zginął podczas II wojny światowej. Wcześniej na tej górze, którą zwano Czarcią, palono czarownicę. Ostatnią kobietę, którą posądzono o czary, Sfantyę, spalono tu w 1765 roku. Kępice i Warcino to nie jedyne miejscowości powiązane z osobą Bismarcka. Pobliskie Osowo również należało do Otto von Bismarcka, a do stojącego tu na wzniesieniu kościoła rodzina Bismarcków przyjeżdżała na msze. Kościół ten zbudowano około przełomu XV i XVI wieku. Nieopodal Osowa znajduje się wieś Ciecholub, w której dawniej funkcjonował okazały majątek z pałacem i parkiem. Sprowadza nas tu jednak szachulcowy budynek dawnego młyna wodnego. Dawniej w gminie Kępice funkcjonowało kilkanaście młynów wodnych. Dzisiaj nie mieli się tu już zboża w młynach, ale na terenie gminy pozostały jeszcze 3 budynki młyńskie. Najokazalszy z nich jest właśnie w Ciecholubiu na rzece Studnicy. Od 1926 roku młyn zasilany był prądem wytworzonym w powstałej przy nim elektrowni wodnej. Obecnie w budynku nie ma już młyna, ale wciąż wytwarza się tu czystą energię. Obiekt jest także atrakcją na kajakarskim szlaku. W połowie drogi pomiędzy Ciecholubiem a Pustowem stoi w ukryciu kamienny obelisk, który upamiętnia miejsce śmiertelnego wypadku drogowego. 20 kwietnia 1931 roku w wieku 29 lat zginął tu syn właściciela majątku, Franz von Sitzewitz. Obelisk nie jest łatwo odnaleźć, bowiem znajduje się w obniżeniu terenu w towarzystwie drzew i krzewów. Ojciec zmarłego tragicznie kierowcy, również Franz, był właścicielem majątku składającego się z 3 wsi: Ciecholubia, Pustowa i Płocka. W każdej z nich znajdowały się dobrze prosperujące folwarki z pałacami i parkami. Niestety pałace w Ciecholubiu i Pustowie już nie istnieją, ale przetrwał i ma się dobrze pałac w Płocku. Jednak nie zawsze tak było, bowiem wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku pałac jeszcze niespełna 20 lat temu był w ruinie. Na szczęście znalazł się prywatny przedsiębiorca, który przywrócił życie temu budynkowi, uruchamiając w nim hotel. W Płocku jest jeszcze starszy zabytek. Kościół pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku. Dawniej był szachulcowy, ale w latach 30. XX wieku został przebudowany. Przy kościele funkcjonował cmentarz, po którym nie ma dziś śladu, ale stoi tu pomnikowy i stary dom przypułkowy. Przenieśliśmy się do położonych 5 km na południe od Kępic Biesowic. Jest tu wiele ciekawych zabytków, w tym pozostawiony na skarpie największy i najbardziej okazały pomnik w powiecie słupskim, jaki poświęcono poległym w I wojnie światowej. Zbudowano go w 1924 roku na wzniesieniu, które wówczas nie było zalesione, dzięki czemu pomnik był widziany z daleka. Na postumencie znajdującym się w centrum pomnika była naturalnej wielkości figura przedstawiająca niemieckiego żołnierza. Odlana z brązu postać klęczała na jednym kolanie i ręką podtrzymywała koniec bandaża, którym owinięta była jej głowa. Pomnik w formie gloriety został ufundowany w latach 20. XX wieku przez właściciela majątku, Ernsta von Sitzewitza, mieszkańcom Biesowic, którzy stracili życie w wyniku wojny. Wykonano go z białego wapienia i nakryto dachem z blachy, który odtworzono podczas renowacji wykonanej w 2022 roku. Na 16 kolumnach wyryto 1, 2 bądź 3 nazwiska poległych. Łącznie uczczono 19 żołnierzy pruskich, którzy zginęli na frontach Rosji, Francji i Rumunii.
Będąc w Biesowicach, warto zobaczyć pałac zbudowany około połowy XIX wieku przez rodzinę von Sitzewitz. Od samego początku był to budynek tej wielkości. Przez dekadę pałac niszczał, przechodził z rąk do rąk i był rozkradany. Szczęśliwie zabytek znalazł nabywcę, który od kilku lat remontuje obiekt. Tuż obok pałacu stoi kościół, który na życzenie małżonki ufundował właściciel majątku Ernst von Sitzewitz. Stąd też w chorągiewce dachowej umieszczonej na wieży kościoła czy w witrażach widnieją herby tego rodu. W wybudowanej w 1891 roku świątyni zachowało się oryginalne wyposażenie. Witraże, prospekt organowy, empora i kropielnica w kształcie aniołka. Za kościołem znajduje się kamienny krzyż upamiętniający fundatorów kościoła, Ernsta Wilhelma Bernarda von Sitzewitz i jego żonę Nelly oraz postument poświęcony Aridzie von Sitzewitz. Ciekawostką jest rzeźba Chrystusa Błogosławionego, którą wykonano z marmuru kararyjskiego i już na pierwszy rzut oka ma wygląd wybitnego dzieła rzeźbiarskiego. Jej twórcą jest prawdopodobnie znany rzeźbiarz duński Berter Thorvaldsen. Ciekawą formę architektoniczną ma budynek dawnej plebanii, który Sitzewitzowie zbudowali z rozmachem, co sprawiło, że ze względu na jego urok został on w 1983 roku wpisany do rejestru zabytków. Będąc w Biesowicach, warto zobaczyć elektrownię wodną, którą zbudowano na rzece Wieprzy w 1905 roku. Niestety już po 2 latach została ona zniszczona przez wysoką wodę. Odbudowana w szybkim tempie podjęła pracę w 1908 roku. W 1945 roku urządzenia elektrowni zostały zdemontowane i wywiezione przez Armię Czerwoną. Zespół elektrowni odbudowany został w latach 1950-1954 jako elektrownia wodna Biesowice 1 i 2. Z nad rzeki zabieramy Was nad jezioro Obłęskie do ośrodka wypoczynkowego Sobótka. Jezioro otacza z każdej strony las, a nad jego brzegiem rozlokowano kilkadziesiąt lat temu ośrodek, który w ostatnich latach zmodernizowano, uatrakcyjniono i unowocześniono. Turyści mają tu do dyspozycji domki letniskowe, pokoje, pole namiotowe, pomost wraz z wypożyczalnią sprzętu wodnego, saunę, strzeżone kąpielisko z plażą, wyciąg do nart wodnych, plac zabaw, boisko i siłownię napowietrzną. Ośrodek jest dobrą opcją dla wędkarzy, miłośników wędrówek leśnych czy grzybobrania. Poza bazą noclegową i gastronomiczną organizowane są tutaj także ciekawe wydarzenia, festiwale i imprezy, które przyciągają nie tylko okolicznych mieszkańców, ale również gości ze Słupska i całego Pomorza. Przenieśliśmy się 5 km dalej do Barcina, w którym znajduje się pałac z około 1740 roku, zbudowany przez późniejszego ministra wojny i finansów Joachima Ewalda von Massow w stylu barokowym. Od około połowy XIX wieku pałac był w posiadaniu rodziny Puttkamerów, której malowany herb był umieszczony na fasadzie drugiej kondygnacji. Obok dawniej funkcjonował folwark, młyn, turbina wodna i park ze stawami. We wsi stoi kościół, który rozpoczęto budować w 1550 roku w stylu późnogotyckim. W XVII wieku do świątyni od strony zachodniej dobudowano kwadratową wieżę, a w drugiej połowie wieku XIX powiększono główną nawę kościoła na wschód. Skoro już byliśmy w Barcinie, to wypadało zajechać do oddalonego o 3 km Bronowa, gdzie znajduje się bardzo ciekawy zabytek – dawny lamus. Lamus był to jeden z budynków wchodzący w skład zabudowań dworskich przeznaczony do przechowywania cennych przedmiotów, dokumentów, zbroi czy broni. Dwór zbudowano w XVIII wieku, a na początku XIX przebudowano go na lamus. Przed wojną mieszkał tu zarządca majątku.
Budynek wyróżnia dwukondygnacyjny kolumnowy portyk z 6 kolumnami toskańskimi wykonanymi z jednego pnia sosny. Obok dawnego lamusa stoi pałac, który zbudowano około połowy XIX wieku. Ponownie jesteśmy nad jeziorem. Jesteśmy w Korzybiu, którego właściwie 150 lat temu jeszcze nie było. Za to na terenie obejmującym obecne sołectwo Korzybie funkcjonował wówczas młyn, wapniarnie, cegielnia, liczne osady i siedliska ludzkie, a także folwark Solbryk. Gdy w 1878 roku zbudowano tu stację kolejową, która rok później stała się węzłem kolejowym, nadano jej nazwę Solbruk od nazwy folwarku i tak zaczęła się historia nowej wsi. Od tej pory dzisiejsze Korzybie przemieniło się w małe miasteczko. Po dość dużym węźle kolejowym pozostało jeszcze sporo pamiątek. Jedną z nich jest dworzec kolejowy, który gmina Kępice przejęła, wyremontowała i nadała obiektowi funkcje kulturalne, turystyczne, edukacyjne, a także społeczne. W budynku urządzono filię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, pracownię ceramiczną oraz pokoje gościnne dla turystów. Gmina Kępice kryje w sobie jeszcze wiele zabytków, ciekawostek i wspaniałych przyrodniczo miejsc. Mnogość terenów zielonych, rozległość lasów, ukryte wśród nich większe lub mniejsze akweny, pomniki przyrody i liczna zwierzyna zachęcają do wycieczek pieszych i rowerowych. Ogromnym atutem jest także gęsta sieć szlaków turystycznych oraz Wieprza, która jest rzeką o charakterze górskim i chętnie odwiedzaną przez kajakarzy. To, co wam pokazaliśmy, niech będzie zachętą do odwiedzenia tych niezwykłych i pełnych atrakcji terenów, do czego was gorąco namawiamy.